seryjni mordercy budzą strach, fascynację i przerażenie. Ale czy wiesz, że nawet w ostatnich chwilach życia potrafili szokować? Ich ostatnie posiłki nie były zwykłym jedzeniem. Były ostatnim aktem buntu, symbolem przerażającej obojętności. W tym odcinku poznasz 10 najbardziej zaskakujących ostatnich posiłków skazańców, a ostatni z nich złamie ci serce. Zostań do końca, bo ta historia nie jest taka, jak myślisz. Numer 1. Timothy McVeigh przeszedł do historii jako sprawca zamachu bombowego w Oklahoma City w 1995 roku, w którym zginęło 168 osób, w tym 19 dzieci, a ponad 600 zostało rannych. Był byłym żołnierzem, rozczarowanym polityką Stanów Zjednoczonych i chciał ukarać rząd. Podczas procesu nie okazał ani krzty skruchy. Na swój ostatni posiłek poprosił tylko o 2 kubki lodów miętowych z kawałkami czekolady. Żadnych dań głównych, żadnych dodatków. Zimny deser dla zimnokrwistego zabójcy. Symboliczny koniec człowieka, który z premedytacją odebrał życie setkom osób. Numer 2. Victor Feger w 1960 roku porwał i zamordował lekarza, licząc, że zdobędzie recepty na leki i pieniądze. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Był ostatnim federalnym więźniem straconym w Stanach Zjednoczonych przed wprowadzeniem moratorium na egzekucję. Na swój ostatni posiłek zażyczył sobie tylko jedną oliwkę z pestką. Powiedział, że chce, by w jego grobie wyrosło drzewo oliwne. Symbol pokoju. Ironia losu, bo w życiu przyniósł tylko ból i śmierć. Numer 3. John Wayne Gacy był jednym z najbardziej przerażających seryjnych morderców Ameryki. Między 1972 a 1978 rokiem zgwałcił i zamordował co najmniej 33 chłopców i młodych mężczyzn, chowając ich ciała w piwnicy swojego domu. Występował też jako klaun na imprezach dla dzieci, co przyniosło mu pseudonim Klaun Zabójca. Przed egzekucją zamówił 12 panierowanych krewetek, kubełek kurczaka z KFC, frytki i funt truskawek. Jadł powoli, spokojnie, jakby to był zwykły piknik. Chłód, z jakim podchodził do życia i śmierci, był porażający. Numer 4. Stephen Wayne Anderson został skazany za zamordowanie starszej kobiety podczas włamania w Kalifornii w 1980 roku. Przyznał się także do wcześniejszych zabójstw w innych stanach. Spędził 14 lat w celi śmierci, gdzie pisał poezję i opowiadania. Na ostatni posiłek poprosił o 2 kanapki z serem, pół galona twarogu, kukurydzę, ciasto brzoskwiniowe i lody czekoladowe. Zjadł wszystko, oglądając telewizję. Spokojny, jakby nie czekała go śmierć. Numer 5. Thomas Grasso zamordował 2 starsze osoby. 85-letnią wdowę w Oklahomie i 81-letniego mężczyznę w Nowym Jorku. Zabił ich, by ukraść drobne pieniądze i kosztowności. Na ostatni posiłek zamówił prawdziwą ucztę. Spaghetti z klopsikami, muszle, małże, cheeseburger, żeberka BBQ, 2 truskawkowe milkshake'i, ciasto dyniowe i świeże truskawki. Jednak dostał zwykły makaron spaghetti, niepopularne spaghettios, o które prosił. Jego ostatnie słowa brzmiały: nie dostałem spaghettios, chciałem spaghettios. Zły o zły makaron. Numer 6. Carol Edward Cole był seryjnym mordercą kobiet, który przyznał się do co najmniej 15 zabójstw w różnych stanach USA. Zabijał kobiety, które, jak twierdził, przypominały mu jego matkę. Na ostatni posiłek poprosił o smażone krewetki, frytki, sałatkę i zupę z małży. Kolacja wyglądała jak z nadmorskiej tawerny, nie jak posiłek człowieka, który zaraz zginie. Numer 7. Aileen Wuornos to jedna z najsłynniejszych kobiet seryjnych morderczyń w historii USA. Zabiła 7 mężczyzn, twierdząc, że każdy z nich próbował ją skrzywdzić i że działała w obronie własnej. Jej historia stała się podstawą do filmu Monster z Charlize Theron. Na swój ostatni posiłek poprosiła tylko o czarną kawę. Nic więcej. Milczący, chłodny gest kobiety, która nie chciała już niczego od świata. Numer 8. Allen Lee Davis został skazany za zamordowanie kobiety w ciąży i jej 2 córek w 1982 roku. Był jednym z najbardziej znienawidzonych więźniów na Florydzie. Na ostatnią kolację poprosił o homary, smażone ziemniaki, krewetki, małże, czosnkowy chleb i root beer. Zjadł wszystko powoli, delektując się każdym kęsem. To pokazuje, jak oderwani od rzeczywistości potrafią być zabójcy.
Numer 9. Marion Pruett był zabójcą i napastnikiem, który w latach 80. zabił kilka osób w różnych stanach, w tym swoją żonę. Twierdził, że zabijał dla pieniędzy. Na ostatni posiłek poprosił o pizzę z nadziewanym brzegiem, 4 burgery Whopper, frytki, 3 butelki Pepsi i duże ciasto pekanowe. Spełnił wszystkie swoje zachcianki, zanim stracił życie. Numer 10. Joe Arridy został w 1936 roku skazany za przestępstwo, którego, jak później wykazano, nie popełnił. Miał niepełnosprawność intelektualną i nie rozumiał przebiegu procesu. Dopiero wiele lat po jego śmierci został oficjalnie oczyszczony z zarzutów. Na ostatni posiłek poprosił tylko o lody. Zjadł je uśmiechnięty, nie wiedząc, że idzie na śmierć. To historia, która łamie serce. Ostatnie posiłki to dziwne, czasem absurdalne, a czasem wzruszające rytuały. W ich wyborach kryje się więcej niż może się wydawać. Nostalgia, bunt, symbolika albo po prostu głód. Który z tych posiłków zaskoczył Cię najbardziej? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij też zostawić subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych mrocznych historii. Do usłyszenia w następnym odcinku.